Cześć, tu Kasia z Turdus Concept. Jako że pozostajemy w tematyce wyzwania tuszowego Inktober, chciałam się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami na temat tworzenia tuszem oraz nauki rysunku jako takiej. Oprócz tego zobaczycie, jak powstawała moja 28. ilustracja w tej serii. Miłego oglądania! Pewnie ci z Was, którzy nie brali udziału w tym wyzwaniu, zastanawiają się, dlaczego Inktober jest taki trudny. Otóż przy ilustracji tuszem mamy trochę więcej etapów tworzenia. Zaczynamy od szkicu. Oczywiście można by go było pominąć, z tym, że tusz jest permanentnym narzędziem i nie wybacza łatwo błędów. Następnie zmieniamy narzędzia i tworzymy obrys i akurat ja dodaję jeszcze nieco koloru tuszem rysunkowym oraz cieniowanie rozwodnionym czarnym tuszem kreślarskim. Zdecydowałam się również na używanie pędzelków, w tym pentel brusha i stalówek, co jest moim zdaniem nieco bardziej wymagające od cienkopisów. Są to media, które akurat miałam w domu i postanowiłam je wykorzystać. Zazwyczaj przy swoim codziennym rysowaniu częściej poprzestaję na etapie szkicu. W większości przypadków 80% nauki przypada na 20% rysunku. Oczywiście jeśli chcecie już konkretnie nauczyć się np. cieniowania, to trzeba poświęcić temu więcej czasu. Jednak początkowej formy budowania konstrukcji przedmiotów, kompozycji, perspektywy uczymy się rysując właśnie pierwsze szybkie szkice. Jesteśmy też ich w stanie zrobić więcej w krótkim czasie, dlatego szybciej przyswoimy podstawy. Tak jak poleca wielu rysowników, warto posiadać 2 szkicowniki, jeden do ćwiczenia absolutnych fundamentów wiedzy, własnych eksperymentów ze stylem, szybkich szkiców, a drugi do bardziej dopieszczonych prac, którymi chętniej będziecie się chwalić, np. w sieci. Dobrze jest pamiętać też o tym, że nie każda nasza praca będzie arcydziełem i być względem siebie wyrozumiałym. Słyszałam takie powiedzenie, że każdy z nas ma w sobie ileś brzydkich rysunków i trzeba je z siebie wyrzucić na papier. Na kiepskich ilustracjach też jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć, chociażby dostrzegając błędy, jakie popełniliśmy. Jeśli natomiast widzicie tylko, że coś jest nie tak, ale nie wiecie co, warto poprosić kogoś bardziej doświadczonego o konstruktywną krytykę. Więcej na temat efektywnej nauki rysunku znajdziecie w moim poście na blogu, do którego link zamieszczam w opisie. Mimo tych trudności, o których wspominałam na wstępie, w środku 4. tygodnia zaczęłam się bawić wyzwaniem i rysowałam z przyjemnością. Myślę, że ma to związek z tym, że nawyk buduje się około od 28 do 66 dni. Miałam też radochę, że już raczej mi się uda dotrwać do końca, skoro poradziłam sobie z wcześniejszymi kryzysami. Może jeszcze pokrótce opowiem, jaki miałam zamysł tworząc tą konkretną ilustrację, którą oglądacie. Temat akurat z tego dnia to gift, czyli prezent. Pomyślałam sobie, że jednym z cenniejszych dóbr we współczesnym świecie jest czas. I jedną z milszych rzeczy, jakie możesz podarować bliskiej Ci osobie, jest właśnie spędzanie z nią czasu. Dlatego symbolicznie narysowałam ręce trzymające zegarek kieszonkowy. Możecie mi dać znać w komentarzu, czy według Was był to dobry pomysł. W momencie, w którym publikujemy to nagranie, pozostał już tylko jeden dzień do końca Inktobera. Oprócz tego filmu w serii pojawi się jeszcze krótkie podsumowanie całego wyzwania, w czasie którego podzielę się z Wami również pracami osób z mojej rysunkowej grupy wsparcia na Facebooku, czym jestem bardzo podekscytowana. Jeśli podobał Wam się filmik, zostawcie po sobie ślad w postaci lajka, komentarza czy subskrypcji. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi nagraniami, kliknijcie również w dzwoneczek. Do następnego, pa!